I twoja! No dobra, rozmawiamy sobie właśnie teraz, już skończyliśmy o tej dyscyplinie, ale mam do Ciebie takie duże pytanie, jeżeli chodzi o muszkiety. No bo już rozmawialiśmy, że to jakieś 30-40 sekund. Jak szybkostrzelna to jest broń? Jak naprawdę pod dobrym oficerem mógł działać ten karabin zwany muszkieterami? Z szybkością najwolniejszego muszkietera w oddziale. No dobrze, ale jak najwolniejszy muszkieter był ostatnią lamą, czyli na przykład takim mną w tym momencie, to mnie nabicie i wystrzelenie z muszkietu zajęłoby jakieś, nie wiem, 15 minut, no. Tak, no dobra, to działa w ten sposób. Jak już sobie powiedzieliśmy, poza oficerem byli też sierżanci, prawda, i podoficerowie. Oni stali na linii oddziału i patrzyli, czy oddział, czy szereg jest gotowy do oddania strzału. I taki podoficer sam oceniał sytuację, czy oddaje salwę 2/3 oddziału, bo na przykład 2/3 jest tylko gotowych do strzału, czy czeka na wszystkich, czy sytuacja na to pozwala. Ale przypominam, strzelamy kontrmarszem. Przy 6 szeregach jesteśmy w stanie prowadzić ogień ciągły, bo w momencie, kiedy pierwszy szereg skończył strzelać i on odchodzi na koniec oddziału, drugi oddział już musi być gotowy. Także w zależności od długości tej formacji, jedyną przerwą między strzałami było tylko i wyłącznie czas potrzebny na pierwszemu szeregowi na zejście z linii ognia. Dawid, szybkostrzelna jest to broń, czy nie? Jest jak na wiek XVI No właśnie, i XVII. Bo proszę Państwa, nie mówimy o teraz, tylko mówimy cały czas o XVII wieku i właśnie chodzi mi o owe czasy, bo teraz to wszyscy wiemy, naciskasz spust, leci 150 pocisków, które poleciały gdzieś tam i dzieją się straszliwe rzeczy. Natomiast jak wtedy, czy to była na owe czasy szybkostrzelna broń? Odpowiem przewrotnie. Gdyby ta broń nie była skuteczna i wystarczająco szybkostrzelna, nikt by nie wprowadził jej do armii. Skoro pojawiła się w armiach masowo, to znaczy, że miała satysfakcjonującą szybkostrzelność. Rozumiem. Dobra, a w takim układzie jak było z celnością? Celność muszkietów jest dobra, biorąc pod uwagę, że to jest broń gładkolufowa, czyli to nie jest broń... Gładkolufowa, czyli... Czyli w nowoczesnej broni strzeleckiej, poza strzelbami, wszystkie lufy są gwintowane. To znaczy jest nacięcie wewnątrz lufy, które powoduje, że w momencie strzału kula dostaje ruchu wirowego, co powoduje, że leci bardzo prosto, stabilizuje ją to. W tamtych czasach większość broni była gładkolufowa. Nie dlatego, że nie potrafili robić gwintów. Oni robili broń gwintowaną, myśliwską, taką naprawdę na zamówienie, prezentacyjną. Natomiast broń gwintowana ma to do siebie, że przy ładowaniu odprzodowym, a wszystkie te muszkiety były ładowane odprzodowo, czyli trzeba było wrzucić kulę, proch, ubić to wszystko stemplem, gwint utrudnia to bardzo. No właśnie, z założenia z muszkietem jest tak, że wrzucasz, wsypujesz proch, wrzucasz kulę. Jeżeli masz szczęście i kula jest dobrze dopasowana, to wrzucasz kulę. A możesz mieć nieszczęście? No możesz mieć nieszczęście. No pamiętajmy o tym, że to nie była produkcja masowa. Tak jak w tym momencie w fabrykach, gdzie mamy specyfikację broni. Zamek ma zawsze dokładnie tą samą wielkość, wagę i tak dalej. Lufa ma dokładnie tą samą szerokość, ten sam kaliber. To nie było tak do końca. W ramach manufaktur, pojedynczych warsztatów, które to wytwarzały, te egzemplarze broni były do siebie zasadniczo dosyć podobne. Natomiast taka manufaktura ma określone zdolności produkcyjne. Jak potrzebujemy wyposażyć armię 50 000 ludzi, to znaczy, że będziemy mieli w ramach formacji broń z kilku albo kilkudziesięciu manufaktur. Troszeczkę inne kalibry, troszeczkę inne kule. To powodowało pewne problemy, ale oni to rozwiązali, prawda? Wprowadzili coś, co się nazywa flejtuchem, czyli w momencie, kiedy się wprowadzało kulę do lufy, a ona była luźna, owijało się w kawałek szmatki czy cokolwiek tak naprawdę, co ją mocno klinowało w lufie. Aha, czyli wrzucałeś proch, potem kulę we flejtuchu, jeżeli była za duża, za mała, cokolwiek, potem przybijałeś. I teraz tak, jeżeli wsadzałeś kulę we flejtuchu, to ta przybitka nie była tak naprawdę potrzebna, bo ta przybitka powoduje to, że kula ci nie wypadnie i że nie wysypie ci się proch. No jeżeli wsadziłeś kulę we flejtuchu, to ten flejtuch już tak w cudzysłowie pełni rolę przybitki. Aha, w ten sposób. Tak. Dobra, ale Dawid, w takim układzie jak daleko strzela muszkiet? To są dalekie strzały, bliskie strzały, nie wiem, 15 metrów, 150, 200... Skuteczny ogień i przez skuteczny rozumiem to, że jeżeli kogoś trafisz, to go zabijesz z dużym prawdopodobieństwem, to jest około 100 metrów.
Tylko tu są pewnego rodzaju niuanse. Jeżeli ktoś ma zbroję, to pytanie pod jakim kątem trafi No właśnie, w tą zbroję. Bo zbroja chroni przed muszkietem, czy... Przy trafieniu bezpośrednim, takim na wprost, generalnie zbroja nie chroni. Jeżeli powiedzmy ktoś będzie na, nie wiem, 50 metrów od Ciebie, dostanie z tego muszkietu, zbroja mu nie pomoże. Jeżeli dostanie na wprost. Ale pamiętajmy, że te zbroje, one nie były jakby Proste, były proste. To nie jest, proszę Państwa, deska, tak, tylko... one miały kąty odpowiednio i to też, poza elementem wizualnym, to też miało powodować to, żeby te strzały, uderzenia, pchnięcia, które były skierowane w wnoszącego tą zbroję, one się zsuwały i odbijały. Z muszkietami działa to dokładnie to samo. Czyli zakładając taką optymistyczną sytuację, że strzelamy do kogoś, kto nie ma zbroi i trafimy go na te 100 metrów, jest trup. Aha. I niezależnie gdzie go trafimy, co do zasady. Ponieważ ta broń miała bardzo niską prędkość wylotową i bardzo masywną kulę. Co znaczy, że w momencie trafienia ona natychmiast grzybkowała. Także postrzał w rękę, postrzał w nogę, to proszę Państwa nie są takie sytuacje jak na filmach, prawda? Och, postrzeliło mnie, przeszło przez miękkie, nic mi nie będzie. To tak nie działało. Generalnie jeżeli ktoś dostał z muszkietu, to on pozostawiał trafiony. No proszę Państwa, nikt by nie chciał dostać taką małą kuleczką, która robi nam taką wielką Tak dziurę w jest. ręku. Do tego pamiętajmy, że jesteśmy w XVII wieku. Medycyna nadal nie jest naszym najlepszym sposobem na przeżycie. Oj tak, no, jeżeli głównymi elementami tej medycyny jest gorąca smoła i piła, no to Tak. Można sobie też upuścić krwi, jak nam Oczywiście. weszło coś na wątrobę. No dobra, powiedziałeś kilka razy tutaj, że jest grzybkowanie. Ja trochę wiem, widzowie może trochę też wiedzą, natomiast jakbyś mógł wyjaśnić wszystkim tym, którzy nie wiedzą, co to jest to grzybkowanie? jasne, no to jest naprawdę prosty mechanizm. Kula muszkietowa jest z ołowiu. To jest stosunkowo, wiedzą Państwo, to jest stosunkowo Miękkie, tak, miękki no. metal. Jeżeli mamy taką sytuację, że kula jest wystrzelona, w momencie, w którym ona napotyka na jakąkolwiek przeszkodę, zanim ją przebije, przewróci, zniszczy, ona się zawsze spłaszczy. I ten moment, w którym ta kula się spłaszcza, nazywamy grzybkowaniem. Natomiast no, to miało przerażające efekty u osoby, No rzeczywiście, trafionej, prawda? Bo jeżeli mówimy o kuli, powiedzmy, nie wiem, średnicy małego palca, a ona nagle się robi średnicy kciuka, albo nawet 2 razy większa w momencie trafienia, no to mamy nie małą dziurkę, tylko Tylko rzeczywiście solidny otwór. kawał dziury, brzydko Tak jest. mówiąc. Dawid, zapytam Cię o coś, o co pewnie widzowie będą chcieli, co widzowie będą chcieli wiedzieć. Jak to było z muszkieterami i husarią? Tak naprawdę, czy zdarzyło się muszkieterom? No bo Państwo żyją w tym samym micie co ja, czyli że husaria była niepokonana, nigdy nie przegrała i odnosiła gigantyczne zawsze zwycięstwa. A jak wyglądało, kiedy stało rzeczywiście ten czworobok, o którym mówił, wspierany przez pikinierów i była to nasza, no, nomen omen, najlepsza jazda w owym czasie? Tak jest. Pragniemy podziękować sponsorowi naszego dzisiejszego odcinka, a jest nim Uczelnia Łukaszewski. Prywatna uczelnia oferująca studia magisterskie, podyplomowe, licencjackie, studia krótkiego cyklu oraz MBA. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na stronę www.uluedu.pl. Uczelnia Łukaszewski. Twoje ulubione studia. Odpowiedź na to pytanie musi być troszeczkę zniuansowana, bo jeżeli sobie wyobrazimy sytuację taką, że na otwartym polu staje naprzeciwko siebie husaria No tak. i taki batalion piechoty cudzoziemskiej, który ma zarówno muszkieterów, jak i pikinierów, no to nasze polskie serduszka się ucieszą, bo husaria rozjedzie ich w tej z powrotem i nawet się nie zmęczy, nawet się nie zdyszy. Natomiast sytuacja się komplikuje w momencie, kiedy ktoś, kto dowodzi tymi formacjami pieszymi, ma trochę więcej instynktu samozachowawczego i pomyśli nad tym. Odpowiednie uszykowanie oddziałów do bitwy, stosowanie odpowiednich przeszkód terenowych, ustawienie oddziałów w ten sposób, żeby z jednej strony chroniły nas drzewa na przykład, czy jakaś grobla, czy jakiś most. To powoduje to, że kawaleria musi skanalizować swoją szarżę w konkretne miejsce i w tym momencie ta piechota broniąca się może albo skutecznie się zastawić pikami, albo strzelać dokładnie w to miejsce. Przy czym trzeba sobie szczerze powiedzieć, że to nie jest łatwa sprawa. Nie walczymy tam, gdzie nam się podoba, Tak. tylko tam, gdzie musimy walczyć. Rzadko mamy taki luksus, że powiemy, o, my będziemy walczyć stąd, a wy nas atakujcie pod górę, prawda? No nie ma takiego, Byłoby to niezwykle wygodne. Powiedziałbym tak,
Póki Polska była w szczycie swojej potęgi, była w stanie odpowiednio masowo produkować te kopie husarskie, które są zupełnie osobnym tematem, pewnie warto by też o tym kiedyś porozmawiać. Mamy, proszę Państwa, może Państwo jeszcze nie wiedzą, ale mamy w planach odcinek o husarii właśnie. Tak. Żeby porozmawiać, jak wyglądał husarz taki naprawdę, jak był ubrany, czy skrzydła to fakty czy mity i 1000 innych rzeczy. Więc jeśli macie jakieś pytania odnośnie husarii, zachęcam, żeby pisać w komentarzach, my wrzucimy je do odcinka. Tak, także wracając do tego teoretycznego starcia. Póki Polska była w stanie szkolić tych żołnierzy, wyposażać ich, pamiętajmy o tym, że koń poza kopią to była kluczowa sprawa w husarii. Wtedy ci husarze byli w stanie walczyć i wygrywać z piechotą zachodnią. W momencie, w którym Polska została zdemolowana przez kilka kolejnych wojen, nie byliśmy w stanie zapewniać takiego wyposażenia i takiego szkolenia tym formacjom husarii. One siłą rzeczy stały się coraz mniej liczne, coraz słabiej wyposażone, a na to nałożyło się jeszcze to, że wrogowie Rzeczpospolitej, zwłaszcza Szwedzi, no oni nie zasypiali gruszek w popiele. Oni myśleli o tym, w jaki sposób skontrować tą husarię i jak się przed nią obronić. Mamy rajtarię, jakieś próby wojowania, że tak powiem, z naszymi husarzami w owym czasie. Tak, ale tak naprawdę jakby kontrszarże lekkiej kawalerii zachodniej na husarię to były bardzo heroiczne i samobójcze akty, bo oni nie mieli szans z husarią. To, co tak naprawdę zaczęło sprawiać problem husarii, to w momencie, w którym Karol Gustaw zaczął wprowadzać strzelanie z kilku szeregów, bo pamiętajmy, że jeżeli walczą ze sobą dwie formacje piesze, one mogą strzelać ze sobą do upadłego, dopóki ostatni nie padnie. Natomiast kiedy szarżuje na nas kawaleria, my mamy określoną ilość czasu, żeby oddać strzał. 2 strzałów nie oddamy. Generalnie, jeżeli ta kawaleria jest na 100 metrach, a na 100 metrów nie ma sensu do niej strzelać, bo oni mają A, pancerze B, przemieszczają się, także na tych 100 metrach, jak oni się rozpędzają, można oddać jedną salwę. Czyli im więcej luf, im więcej muszkieterów strzeli w tym samym czasie, tym większa jest szansa, że zabije się na tyle koni, żeby załamać tą szarżę i zmieszać szyki kawalerii. Strzelanie do koni tak niż strzelanie do jeźdźców. Tak jest, no strzelanie do jeźdźca, ono miało bardzo ograniczony sens, no bo nawet jeżeli trafiłeś tego jeźdźca, on miał zbroję. Wcale nie jest powiedziane, że się go zabije tym jednym strzałem. Z drugiej strony, nawet jak on spadał z tego konia, ten koń biegł dalej w formacji. Także koniec końców dla pikiniera czy dla muszkietera nie ma wielkiego znaczenia, czy zostanie, czy będzie miał głowę przybitą koncerzem, czy stratowaną przez konia. Oczywiście, że tak. No, natomiast, no cóż, proszę Państwa, rozsądnie rzecz ujmując, koń to trochę większy cel niż jeździec i łatwiej by było przymierzyć. Tak jest. Także Szwedzi wprowadzili coś takiego, że zaczynali strzelać z kilku szeregów na raz, no bo do tamtej pory to działało w ten sposób, że maksymalnie strzelano z 2 szeregów i to rzadko. Głównie to był ten kontrmarsz, czyli strzelamy, kolejny szereg, strzelamy. Jeżeli chcieliśmy zmultiplikować siłę ognia, pierwszy szereg robił przykląk, drugi szereg nad jego głowami mógł oddać salwę i wtedy strzelaliśmy z 2 szeregów. Aha, czyli pierwszy klękał, celował, drugi stał nad nim. I strzelali w jednym momencie. W jednym momencie była salwa z dwóch szeregów. Karol Gustaw wprowadził reformy w swoim wojsku i szkolił swoją piechotę, swoich muszkieterów w ten sposób, żeby byli w stanie oddawać strzał naraz z 3 szeregów. To był bardzo taki charakterystyczny układaniec. Pierwszy szereg klęczał, drugi szereg był taki troszeczkę przygięty, trzeci szereg nad jego głowami. Przy tym tutaj były też wariacje. To się da tak poustawiać, żeby strzelić z tych 3 szeregów. To nie jest komfortowe, to nie jest bezpieczne dla strzelających, bo te lufy są bardzo bliskie twarzy, także my tego zazwyczaj nie rekonstruujemy, ale koniec końców to pozwalało oddać w tym samym czasie salwę z 3 szeregów i to znacznie zwiększało szanse, że ta szarża kawalerii naszej husarii zostanie powstrzymana. Do tego prowadzili prace inżynieryjne, stawiali płoty, stawiali kobylice. Kilka desek zbitych na krzyż ma niesamowicie negatywny efekt na szarże konnych. Muszkieterowie wyglądają, proszę Państwa, trochę jak formacja taka defensywna, że lepiej ich wsadzić, nie wiem, za mury, na przykład Zamku Janowieckiego. Oczywiście. Albo gdzieś upchnąć za czymś, bo po prostu lepiej działają. Dokładnie tak, dokładnie tak. Muszkieterzy osiągają pełnię swoich możliwości na dobrze przygotowanym stanowisku, które umożliwia im ciągłe prowadzenie ognia, zasypywanie wroga w sposób ciągły ogniem. Należy też pamiętać, żeby już zakończyć tą sprawę z Karolem Gustawem,
oni mieli niesamowitą przewagę w artylerii. Także wprowadzali też na pole bitwy artylerię i starali się ją tak ustawiać, żeby ostrzeliwywać tą naszą szarżującą kawalerię. Także strzały z 3 szeregów, przeszkody terenowe i jeszcze artyleria. Także coraz ciężej było husarzom. Rzeczywiście. Dawid, ale pogadajmy sobie chwilę o, że tak powiem, podstawowym wyposażeniu muszkietera, czyli o muszkiecie. Jakie były w ogóle wady i zalety używania tej broni? No bo to była jakaś broń trochę przełomowa, nieprzełomowa, bo wcześniej w XVI wieku były często arkebusy. Zresztą jak mamy polskich strzelców, to też często mamy jeszcze arkebus. Granica między arkebuzem a muszkietem jest dosyć ciężka. Arkebus to jest po prostu bardzo lekki muszkiet, zazwyczaj z mniejszym kalibrem. On działa dokładnie na tej samej zasadzie, jest to zamek lądowy. Częściej się co prawda w nich spotykało zamki kołowe. Lądowy, czyli ma ląd, który powoduje zapłon prochu na panewce i w konsekwencji wystrzał. Arkebuzy statystycznie miały częściej zamki kołowe. Czyli obracane. Tak, obracane, nakręcane jak mechanizm zegarka, a to dlatego, że ze względu na swoją wagę były częściej wykorzystywane przez kawalerię. To czemu, że tak powiem, był częściej muszkiet niż arkebus? Skoro był lżejszy, zamek był ten sam, to o co chodziło? O celność, zasięg? To jest bardzo dobre pytanie. To jest połączenie kilku czynników. Arkebus, ponieważ miał mniejszy kaliber, miał mniejszą moc obalającą, mniejszy zasięg skuteczny. Muszkiet lądowy właśnie stanowił taką kombinację tych czynników siły ognia, kalibru, która właśnie umożliwiała ten skuteczny ogień na 100 metrów i dlatego on się stał tym standardem, a nie lżejszy arkebus. Aha, no to klarownie. Proszę Państwa, no cóż, dowiedzieliśmy się w końcu, że trzej muszkieterowie to tak naprawdę dragoni. Wiemy również, że muszkiet był super bronią, ale jak się chowało za deskami. Wiemy też, jak muszkieterowie mogli zmierzyć się z hustarią. Moim gościem był Dawid Kuszba, ja strasznie mu dziękuję. Was klasycznie proszę o lajki, suby, o odwiedzanie nas na Facebooku, na TikToku, bo też sobie założyliśmy. No i cóż, widzimy się pewnie za tydzień. Pozdrawiamy. Dzięki.